Piękny majowy dzień. Pora udać się na poszukiwania smoka wawelskiego na Wawelu. Idziemy. Wincenty Kadłubek, autor kroniki polskiej na przełomach wieku XII i XIII. I to właśnie on jako pierwszy przybliża nam postać kraka. Ale krak jest to już zniekształcone słowo, ponieważ sam Kadłubek zafascynowany był dziedzictwem cywilizacyjnym starożytnego Rzymu oraz Grecji i tak naprawdę wymyślił sobie kraka od Grakusa. No dobrze, ale kim w ogóle był omawiany krak? Według mistrza Kadłubka był to władca wybrany przez wiec na monarchę. I wszystko byłoby niemal w najlepszym porządku, gdyby nie jedna rzecz, a właściwie bestia czająca się pod samym wzgórzem wawelskim. I to właśnie ten piekielny niemal stwór, w dodatku bardzo żarłoczny stwór, stanął na przeszkodzie sprawiedliwego króla kraka. Ale też o dziwo przez bardzo wielu nie był nazywany smokiem, ale całożercą. W jego dziele bestia ta określona jest mianem Holophagusa. A cóż to za słowo? Nawet chyba nie greckie, ale bardzo zbliżone do Ichthyofagusa, czyli do rybożercy. Zatem analogia wydaje się oczywista. Co jednak ciekawe, bestia ta była inteligentna. Przebiegłe monstrum szybko steroryzowało poddanych kraka. Bestia wyznaczyła swe warunki. W każdym tygodniu otrzyma określoną ilość bydła, a jeśli poddani kraka nie uczynią tego w odpowiednim czasie, to bestia pożre tylu ludzi, ile będzie brakować bydła. Krak był królem starym i nie mógł wyruszyć na walkę z przebiegłą bestią, ale miał dwóch synów. Oczywiście dwaj mężni synowie monarchy walczyli z bestią, ale czynili to nieskutecznie. Zatem przyszła pora na podstęp. Zamiast bydląt znalazły się w umówionym miejscu skóry bydlęce wypchane łatwopalną siarką. Nasz całożerca połknął je z wielką chciwością, co stało się oczywiście przyczyną jego rychłej i nagłej śmierci. Nie ma już bestii. Królestwo wydaje się być wolne. Nasz monarcha jest już stary. Zatem kto przejmie teraz władzę? Młodszy z braci morduje starszego. Wszystko to jest uknutym spiskiem, ponieważ ojciec ich nie wie o faktycznych wydarzeniach i wkrótce młodszy brat przynosi ciało brata starszego, oznajmiając ojcu, iż poległ on w starciu z krwiożerczą bestią. Stary władca umiera szczęśliwy z powodu tego, iż bestia jest już martwa, a dodatkowo ma mężnego dziedzica. Jednak każde kłamstwo ma krótkie nogi. Po zgonie monarchy prawda wychodzi na jaw, skrytobójca zostaje wypędzony z krainy, a dziedziczką zostaje jego jedyna córka, królewna Wanda. Po śmierci całożercy wkrótce powstało tam sławne miasto na wzgórzu. Podobno na początku miasto nazywało się Grakowia od imienia Graka, ale też podobno niektórzy nazywali to miasto Krakowem, a to wzięło się od krakania kruków, które zlatywały się do ścierwa martwego potwora. I być może teraz nieco was podłamię, ale przeróżne smoki, jaszczury i inne bestie występują w całej Europie i są powiązane z różnymi legendami miast. Zatem Kadłubek zapewne miał z czego czerpać z racji tego, że był
wykształconym człowiekiem i przebywał też za granicą. Nie koniec na tym. Podczas wypraw krzyżowych rycerze w krajach arabskich napotykali krokodyle, gdzie jednoznacznie kojarzyli je z ludożerczymi jaszczurami. I pomimo tych wszystkich analogii, a także tego, że niejedno miasto w Polsce miało żmiję, smoka czy jaszczura w nazwie, to właśnie Kraków przetrwał z tą legendą do dzisiaj. Opowieść jednak ewoluowała. Holofagus zniknął i coraz częściej zastępowany był smokiem. Ponadto zmieniła się też sama treść legendy. Zniknął król, zniknęli książęta, następcy tronu, a pojawił się poczciwy szewc, skuba, bardzo bliski prostym ludziom. I być może dlatego legenda zaczęła się lepiej przyjmować. Również w średniowieczu na Wawelu ulokowano 2 kościoły, świętego Michała i świętego Jerzego, a znani są oni z tego, że walczyli z mitycznymi bestiami. Kolejną ciekawostką są kości, które zauważycie na krakowskiej katedrze. Bynajmniej nie będą to kości smoka wawelskiego, a raczej mamuta lub też dolna szczęka wieloryba kopalnego, ale wiecie, w średniowieczu wszyscy wiedzieli, że były to kości smoka. I w zasadzie nie mamy się czemu dziwić, bo wyobraźmy sobie, że mamy średniowiecze i jesteśmy w tych jaskiniach. Patrzymy na te dziwne otwory, kopiącą wodę, to bardzo łatwo było nam uwierzyć w istnienie bestii. Tyle na temat fantazji, porównań i analogii, ale każda legenda niesie w sobie echa prawdy. A z jaką prawdą moglibyśmy, czy mamy nadal tutaj do czynienia? Mistrz Kadłubek ubarwił, wiadomo, swoją opowieść, ale być może w ten sposób chciał współczesnym sobie i potomnym przekazać coś, co faktycznie mogło mieć miejsce. I być może dlatego też nie dziwi to, iż legenda przetrwała aż tak długi szmat czasu. Nie znamy pierwotnej treści mitu, ale możemy dociekać prawdy, bo być może symboliczna walka ze smokiem mogła być jakąś faktyczną rywalizacją zbrojną toczoną w czasach przedpiastowskich, ponieważ okrutny i przebiegły całożerca tak naprawdę nęka miejscowe plemię, zachowując się jak okupant żądający haraczu. Zatem, czy być może nie byli to wojowie państwa wielkomorawskiego prześladujący plemię Wiślan? Czy też może koczowniczy lud Awarów nękający ludność słowiańską? A być może były to zwykłe walki międzyplemienne. I wreszcie na koniec sama chrystianizacja, bo być może smok był symbolem pogaństwa, a jego ostateczna śmierć była symbolem chrystianizacji. Wyjaśnienie też może być znacznie bardziej trywialne, bo przecież wiszące dzisiaj i wspominane wcześniej kości na katedrze wawelskiej mogły być znaleziskiem, jakich setki odkryto w okolicy Krakowa. Być może pierwotni ludzie gromadzili tam kości upolowanych mamutów, a co więcej, mogły to być kości dinozaurów. I jak wiadomo, ludziom tamtej epoki nieznanym. Zatem łatwo było stworzyć mit smoka. Na te pytania będziecie musieli odpowiedzieć sobie już sami, ale jednego możemy być pewni. Ponieważ wszyscy znawcy tematu twierdzą, że w pierwotnej opowieści o założeniu przyszłej stolicy Polski zgadza się to, iż tak naprawdę miasto uzyskało nazwę od faktycznego imienia własnego. Zatem u korzeni samej legendy leży prawdziwy krak z krwi i kości.